Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach z gatunku Homo sapiens. Naval Ravikant to jest człowiek, o którym dzisiaj chcę porozmawiać. Naval jest osobą o korzeniach hinduskich i w młodym wieku jego mama wzięła jego i jego brata, który zresztą też jest dosyć sławny, napisał książkę, wzięła ich i przyjechała do Ameryki, do Queens. Nie wiem, nic mi to nie mówi, ale to chyba jest jakaś taka nie za bogata mieścina. Jego mama zaczęła pracować tam właśnie w Ameryce, często zmieniali miejsce zamieszkania, a ponieważ jego mamy nie stać było na szkołę, ani opiekunkę, to zostawiała dzieci swoje w bibliotece rano i odbierała ich, I odbierała ich wieczorem, więc jakby oni z nudów po prostu nie mieli telefonu, więc z nudów czytali wszystko, co się dało. I Naval jest po prostu ekstremalnie oczytanym facetem. Potem oczywiście stał się bardzo bogaty, no bo bogactwo było tym jego celem. Naval jest ciekawym połączeniem dwóch światów tak naprawdę, połączeniem świata zachodniego i wschodniego, czyli idei sukcesu i zarabiania pieniędzy i kapitalizmu i idei wschodniej bardziej wewnętrznego rozwoju, medytacji. On próbuje tak jakby rozgrywać dwie gry jednocześnie, próbuje bawić się światem zewnętrznym w taki sposób, żeby nie przeszkadzało mu to jednocześnie w rozwoju osobistym. Yeah, I think the reason why people like hearing me is because if you go to a circus and you see a bear, right, that's kind of interesting, but not that much. If you see a unicycle, that's interesting, but you see a bear on a unicycle, that's really interesting, right? So when you combine things you're not supposed to combine, people get interested. It's like Bruce Lee, right? Striking thoughts, philosophy plus martial arts. And I think it's because at some level all humans are broad. We're all multivariate, but we get summarized in pithy ways in our lives, and at some deep level we know that's not true, right? Every human basically is capable of every experience and every thought. Dzisiaj chcę porozmawiać o tym, w jaki sposób być szczęśliwym według Navala Ravikanta. Więc Naval przede wszystkim mówi, że szczęście to jest twój wybór, że nie ma czegoś takiego jak po prostu bycie szczęśliwym bez tego elementu twojej decyzji. Żeby być szczęśliwym, to pierwszym punktem, żeby to osiągnąć, to musisz ustawić szczęście jako swój priorytet w życiu. I działać w taki sposób, żeby ten priorytet w życiu się nie zmieniał, żeby on był cały czas jakby przed twoim nosem. So I think a lot of these are choices that we make, and happiness is just one of those choices. And this is unpopular to say because there are people who are actually depressed, chemically or what have you, and there are people who don't believe that it's possible because then it creates a responsibility on them. It says, oh, now you're saying if I'm not happy, that's my fault. I'm not saying that, but I'm saying that just like fitness can be a choice, health can be a choice, nutrition can be a choice, working hard and making money can be a choice, happiness is also a choice. If you're so smart, how come you aren't happy? How come you haven't figured that out? That's my challenge to all the people who think they're so smart and so capable. If you're so smart and capable, why can't you change this? Właśnie, i teraz co to jest szczęście dla Navala? Bo to jest pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, bo dla mnie na przykład szczęście to może być, bycie z moją rodziną, dajmy na to. A Naval rozumie szczęście jako spokój. But my own experience, and this is just personal experience, is the place where I end up the most, that is really the one that I want to be at, is peace. It's just peace. Peace, happy. Yeah, peace, to me, peace is happiness at rest, and happiness is kind of peace in motion. You can convert peace to happiness anytime you want, but peace is what you want most of the time. That's interesting. You can convert peace to happiness anytime you want. Yeah, if you're a peaceful person, anything you do will be a happy activity. And by the way, being on social media and engaging in politics will not bring you peace. There's nothing less peaceful. Right. And in today's day and age? The way we think you get peace is by resolving all your external problems, but there's unlimited external problems. So the only way to actually get peace is on the inside by giving up this idea of problems.
Who thinks you can get peace by resolving external problems other than politicians? Everybody. That's Really? what everybody's struggling to Yeah. do, right? Why are you trying to make money? To solve all your money problems. Why are you trying to win at politics? Because then you'll be at peace because your people will have won. Od teraz, kiedy będę mówił o tym, w jaki sposób być szczęśliwym, to będę miał na myśli, w jaki sposób żyć, mieć spokojny umysł, dlatego że spokojny umysł pozwoli, według Navala, pozwoli ci osiągnąć brak stresu praktycznie, albo ten stres będzie zminimalizowany. Zacznijmy od tego, że twój umysł to są myśli, to są ciągłe paplanina jakby twojej głowy. Twoje myśli tak naprawdę tworzą twoją osobę. Więc to, co ty myślisz, to taką osobą się stajesz, a następnie taki kreujesz świat wokół ciebie. Więc jeśli twoje myśli są zapętlone wokół wydarzenia, które stało się w przeszłości, albo jak twoich kompleksów, to sama będziesz tworzyć świat wokół siebie właśnie dokładnie taki. Więc żeby wyczyścić te myśli, to musisz zająć się medytacją. Ja sobie ostatnio o tym myślałem w takiej kategorii, że kiedy jesteś na imprezie i chcesz nie mieć kaca kolejnego dnia, a pijesz alkohol, to musisz tak jak dużo wypijesz alkoholu, tak dużo wypić wody w trakcie imprezy. Więc wyobraź sobie, że mniej więcej działa to podobnie z medytacją, dlatego że im więcej do swojej głowy wsadzasz cywilizacji poprzez podcasty, książki, poprzez filmy, poprzez znajomych, poprzez pracę, wtedy kiedy masz jakąś wizję, na przykład idziesz do pracy i masz jakąś wizję, ten projekt, który robię, musi wyglądać tak i tak, ale im więcej tego robisz, tym trudniej potem sobie usiąść i nagle wyłączyć to gadanie, bo ta gadanina jest ona jest nieprzerwana przez cały dzień. And I've said this 1,000 different ways. In business, you want to play long-term games with long-term people. In your modern life and addictions and kind of just dealing with the avalanche of all the abundance of things that are thrown at you that are really traps, like video games are a trap. There's a shadow career that substitutes for your real career, or smoking weed or drinking alcohol substitutes for like pleasure through more simple things like sunlight and walks, and porn substitutes for sex, and the list just goes on and on. Twój telefon to jest narzędzie, które ma możliwość dostępu do twojej własnej głowy i ludzie pracują bardzo ciężko i wydają duże pieniądze na to, żeby reklamy były zaprojektowane w taki sposób, żeby trafiały do ciebie, żeby te idee były przekonujące. Dlatego to jest jednocześnie niesamowicie pozytywne, jak i trochę niebezpieczne, bo jesteśmy uzależnieni tak naprawdę od tych telefonów. Ta ciągła gadanina w naszym umyśle, ona się nie kończy. Więc to jest tak jak z tym kacem. Jak idziesz na imprezę i nie chcesz mieć kaca kolejnego dnia i pijesz alkohol, to musisz wypić taką samą ilość wody, co alkoholu. Więc jeśli kończy się twój dzień, albo jesteś w środku dnia i nie chcesz mieć kaca jakby związanego z anxiety, albo po prostu zbyt dużą ilością myśli, to musisz siąść i poświęcić przynajmniej część czasu na to, żeby po prostu wyłączyć tą gadaninę w twojej własnej głowie. I na pewno pomaga sen. Ja mam wrażenie, że sen dla nas to jest takie wyłączanie naszej głowy, kiedy już jesteśmy po prostu bardzo zmęczeni. My tak naprawdę nie uczymy się w ten sposób wyłączać nasze mówienie do naszej głowy w sposób świadomy. To nie jest tak, że ja teraz siadam i mówię, okej, to jest ten moment, kiedy już nie chcę słyszeć tej paplaniny, tylko bardziej jestem już tak zmęczony, że ta paplanina po prostu się skończy, a potem obudzę się kolejnego dnia i ona się znowu zacznie. Więc medytacja to jest pierwsza rzecz, którą Naval wymienia jako sposób na to, aby być szczęśliwym i aby być świadomie szczęśliwym i aby nie żyć na autopilocie. The modern devil is cheap dopamine, but in modern times we've just hyper accelerated it. The modern mind is overstimulated. The modern body is understimulated. We've just taken all the creature comforts and we've maximized them to 1,000 times. It just boils down to long term versus short term. And if you can just adopt long term thinking in your mindset, you're just going to have a much easier life. Or as our favorite trainer Jerzy Gregorek says, hard choices, easy life. Easy choices, hard life. That's it. Kolejnym problemem jest to, że, i wracamy tutaj do punktu cywilizacji, w dzisiejszym świecie nasz umysł jest overstimulated, jest zbyt bardzo bodźcowany, a nasze ciało jest understimulated, jest zbyt mało stymulowane. Myślę, że
Wiele problemów, które rozwiązujemy medycyną i tabletkami, da się rozwiązać za pomocą po prostu czynów, akcji, za pomocą powtarzanych czynności. Otyłość rozwiązujemy poprzez ćwiczenia. Anxiety jesteśmy w stanie na pewnym poziomie rozwiązać poprzez właśnie kontakt z samym sobą. Uciekamy się często do tych jakby prostych rozwiązań, które są dostępne dla nas przez cywilizację. Kolejną taką rzeczą są gry komputerowe. Naval mówi, że jeśli wracasz do domu i wsiadasz do gier komputerowych, to znaczy, że twoje bieżące nagrody w twoim bieżącym życiu, w tym rzeczywistym, są niewystarczająco atrakcyjne. Pornografia. Wyrzekamy się związków albo uciekamy się do pornografii i to demotywuje nas do tego, żeby poszukiwać partnera i sensownego związku i żeby budować związek. Nasza cywilizacja daje nam ogromne możliwości, jeśli chodzi o posiadanie komfortu psychicznego, bycie w strefie komfortu i tą stymulację ciągłą umysłu. Problemy dzisiejszego człowieka polegają raczej bardziej na tym, żeby odmawiać sobie tych przyjemności, bardziej niż żeby ich poszukiwać. Kolejną taką rzeczą jest cukier. Our monkey mind, nasz umysł małpy sprawia, że kiedy dostajemy ten cukier, to myślimy natychmiast musimy zjeść jak najwięcej, bo póki jeszcze jest. I jego nie zabraknie. Tak samo jak nie zabraknie nam naszego partnera, jeśli poświęcimy czas na nasz związek. So an example is if you're doing something that you love, if you're running a business that you enjoy, it is probably going to be more fun than playing a video game. If you come home at night from work and your first instinct is to play a video game, you're suffering at work. You're working just as hard in the video game, but the rewards are all fake because they're going to change the rules on you, or some 13-year-old kid on the internet will destroy you because they just play that video game all day long. So I think a lot of it is about finding the thing that you can do that is fun for you, that looks like play, that feels like play to you, but looks like work to others, that you can do that sustains you for the long term. So for example, in foods, what you want to find is you want to find what is the health food out there that other people consider healthy and is nutritionally healthy profile, but that I find tasty. Because if I can create those foods, if I can become a good cook and create great foods that I enjoy eating and I like them and I can eat them regularly, but they're actually super healthy, that's amazing. That's a hack now. Now I'm eating for the long term, but I'm not giving up too much of the short-term pleasure. The same way being in a good relationship is going to beat watching porn. And having a good career or working an enjoyable job or hacking on some code that I enjoy is going to be far more productive than playing a video game. Twój umysł zalewa cię informacjami. Wyobraź sobie, że twój umysł jest jak skrzynka pocztowa. Co chwilę dostajesz wiadomości i ty tak naprawdę nie odczytujesz ich. W sensie, że to są jakby stare wiadomości, które zalegają w twojej skrzynce odbiorczej. I raz na jakiś czas twój umysł przypomina sobie o jakiejś wiadomości z przeszłości, jakimś nierozwiązanym konflikcie, jakiejś sprawie, która cię dotyczyła. I jakby ty nie czujesz, że ona jest rozwiązana w żaden sposób, więc twój umysł będzie zachęcał cię do tego, żeby się rozwiązał ten problem. Which is you sit there for 60 minutes, so unfortunately not less than an hour at a time because it takes 30 to 40 minutes to sink in past the initial chattering so you get to the good part, or the so-called runner's high equivalent. And you sit up with your back straight and you can use cushions or you can use a chair or whatever. There's no magic position. And just whatever happens, happens. Whatever your mind wants to do, you just let it do. If it wants to talk, you let it talk. If it wants to fight, you let it fight. If it wants to be quiet, you let it be quiet. If it wants to chant a mantra or pay attention to breathing, you can do that. But you don't force anything. You just kind of let it happen. And so you don't fight it. You don't resist it. You don't argue with it. You don't double down on it. You just kind of let things happen. Więc to, co medytacja według Navala robi, to jest pozwala ci wysłuchać samego siebie, żeby po prostu, żeby oczyścić tą skrzynkę odbiorczą aż do momentu, w którym nie będzie już tam żadnej wiadomości. I kiedy wyczyścisz ją, kiedy wysłuchasz siebie, on mówi, że to trwa około 60 dni i że poświęcasz na to około 60 minut dziennie. I po prostu siadasz ze sobą i wyłączasz telefon i nic nie robisz, tylko słuchasz siebie. To może być nawet spacer, ale słuchasz po prostu siebie i po jakimś czasie, on mówi po 60 dniach, dochodzisz do punktu, w którym nie ma kolejnych wiadomości i w tym momencie jakby jesteś w stanie zajmować się bieżącymi sprawami. W tym momencie jesteś w stanie usłyszeć tak naprawdę siebie.
to znak, że jesteśmy w innym kraju niż na Pakistan. właściwie niż na py. And when you do that, for at least 60 days, my experience has been that you kind of clear out your mental inbox and all the craziness that was going on, all the chattering will come out. Some problems will get resolved. You will have some epiphanies. You will make changes to your life. Some will be self-examination. Some of it you just get tired of. Some of it just needs to be heard once and then it goes away. And eventually you'll get to a mental state of inbox zero, where now you're just thinking about what happened yesterday. You're kind of caught up and your mind is relatively clear. And just your anxiety level goes down. You're living more peacefully. And I've been doing this for about 2.5 years now. And I've probably missed about a dozen days total. But there are some days where I've done 2 hours a day or more. And I will tell you that is the single most important thing that I do. Myślę, że takie codzienne wysłuchanie siebie sprawi, że odkryjemy, kim tak naprawdę jesteśmy, tak jakby na bieżąco, tak brzmi górnolotnie, ale odkryjemy, czego my tak naprawdę chcemy. Czy chcemy być astronautą, czy chcemy być gitarzystą. I like to think I'm free of almost all the games at this point. W życiu gramy w różne gry.